Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Expert Talks Redegate. W ostatnim odcinku, tak jak pamiętacie, mówiliśmy o project managemencie w dużych projektach greenfieldowych, w transferach produkcji, relokacjach i tak dalej. Dzisiaj schodzimy jeszcze głębiej, mam wrażenie, i taki mam też plan na tę rozmowę w kontekście project managementu, jak robić to skutecznie, jak robić to efektywnie i jak robić to też smart przy użyciu nowych narzędzi. Dlatego zaprosiłem dzisiaj do studia, powiem to jednak, guru project managementu w Polsce, Mariusza Kapustę. Cześć Mariusz. Cześć, niech będzie, guru może być. Właśnie, guru. Czemu zawdzięczasz to, że możemy ciebie tak nazwać? Szkolisz, dostarczasz projekty, realizujesz też programy takie edukacyjne, szerokoskalowe i to z uczelniami, i też takie stricte o wymiarze komercyjnym. Jak ciebie zdefiniować? Co robisz? No to jest bardzo dobre pytanie. Się zastanawialiśmy. Ekspert czasem brzmi obraźliwie, guru może brzmieć bardzo butlowato. Generalnie całkiem obiektywnie zajmuję się zarządzaniem projektami od 20 paru lat, więc to jakkolwiek by to nie brzmiało. Mam sporą wiedzę, jeżeli chodzi o samą dziedzinę, bo poświęciłem temu naprawdę dużo czasu. Bardzo duże doświadczenie w różnych branżach, z różnymi firmami, wdrożeniami i ponieważ uwielbiam tą dziedzinę, to wchodzę dosyć głęboko, więc całkiem obiektywnie i wiedza, i doświadczenie jest bardzo duże. Także ja jestem gotów na pytania i wdrożenia, a myślę, że to, co jest najważniejsze chyba w tym podejściu, to może być też trochę dziwne, bo ja mówię, zarządzanie projektami jest ważne, jest kompetencją teraźniejszości i przyszłości, ale to jest narzędzie do tego, żeby realizować bazową funkcję, którą ma każdy biznes, czy każdy zespół i tak dalej. To jest narzędzie, pewien model pracy, który wspiera rzeczywistość, a nie jest bohaterem samym w sobie, po prostu. A powiedz tak, robiąc krótki research przed w ogóle zaproszeniem ciebie i tym pomysłem do rozmowy, podpytałem troszeczkę w środowisku szeroko rozumianym i tak pytam, to z kim właśnie porozmawiać o project managemencie? I chyba z pięć osób zapytałem, 3 wskazały właśnie ciebie, że Mariusz to jest ta osoba, która zdradzi tutaj wszelkie tajniki project managementu. Natomiast co wyróżnia twoje podejście do project managementu na tle innych? Jak byś to zdefiniował? Ja myślę, że od początku dla mnie było takie kluczowe podejście, że jak ja się uczyłem zarządzania projektami, no to masz książki, 1500 stron, uczenie się standardu i tak dalej, to jest świetne, to jest super, ja to uwielbiam, tylko że w wielu dziedzinach robi się taką szklaną wieżę, nie? Że słuchaj, jest jakaś wiedza tajemna, jak ty ją posiądziesz latami, to może będziesz to robić. Tylko jak wszedłem do tej wieży, to mówię, dobra, w porządku, to jest poukładane, szeroki temat, ale to może być proste. I założenie było od początku, że zarządzanie projektami ma być proste, praktyczne i przyjazne, bo jak cokolwiek jest skomplikowane, to ludzie tego nie używają. Jak nie jest praktyczne, to po co w ogóle to robić? Chyba że dla hobby. A trzecie, że da się pracować w poukładany sposób, ale tak, żeby sprawiało to satysfakcję. To nie znaczy, że to musi być przyjemne, bo czasem jak się robi trudny projekt, to czujesz, że jest po prostu ciężko, ale masz poczucie, że robisz to z sensem. A jak masz projekt, gdzie czujesz, że to jest bez sensu, w ogóle nie wiesz, co tam jesteś, to jest dokładnie nie w tym kierunku. Więc nie ma powodu, żebyśmy nie pracowali w sposób, który ułatwia nam funkcjonowanie optymalnie jako ludzie, nie? A jak jest przyjaźnie, jest po prostu łatwiej. To nie znaczy, że infantylnie, nie? Bo sukces i efektywność, efekt na koniec się liczy, natomiast sposób dochodzenia do tego efektu może być taki. Więc prostota to jest na pewno to, co wyróżnia 12 pytań z PM. No tak, tylko że to brzmi troszeczkę idylicznie, powiedziałbym. Czyli jest tak wszystko fajnie, prosto, zgrabnie i przechodzimy przez projekt. Natomiast gdyby tak było, to myślę, że branża miałaby problem. Tutaj też w ramach tego typu usług, jakie ty realizujesz, czy Redegate. I klienci by nie przychodzili, ponieważ nie mieliby też wyzwań w kontekście zarządzania tymi projektami. Zwykle jest tak, że jednak, albo czasami jest tak, że to się wysypie w projekcie. No tak. I nie mamy na wszystko wpływu. I jak to zrobić, żeby zarządzać tymi ryzykami, czy tymi obszarami, które są trudne do przewidzenia. Znaczy, bo to jest dobre podejście. Jak zabrzmiało idylicznie i tak dalej, chwyćmy się w ręce, śpiewajmy kumbaya, jakie fajnie, no to rzeczywistość tak nie do końca działa. Ciekawe jest to, że zarządzanie projektami to jest mimo wszystko jakoś elitarna wiedza, to nie jest powszechny temat. To jest nisza mimo wszystko, chociaż fajnie, że rozwija się kierunki studiów, powstają zawody i to jest świetne, bo tego potrzebujemy. Natomiast to, że coś jest proste, to nie znaczy, że coś jest łatwe. To
jest przebiegnięcie maratonu. Przygotowanie się do maratonu jest absolutnie proste, jest prosty algorytm. Bierzesz książkę Gallowaya, marszobieg i marszobiegiem po prostu masz ileś tam programów. Co trzeba poświęcić? No od pół roku do roku dyscypliny, żeby to wrobić, nie? I teraz trudność polega nie na tym, żeby tego dnia wyjść i zrobić marszobieg, znaczy wiesz, co masz zrobić, proste, tylko wszystko wokół tego, zimno, pada, niefajnie, ja się nie udaje, coś się nie udaje, może bieganie nie dla mnie i to jest najczęściej rzeczywistość, z którą się mierzymy. I teraz jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, to te 12 pytań to są bazowe pytania, które sobie trzeba zadać. Ja to zawsze pokazuję w obszarze domku, że jak budujemy sensowny fundament, to najpierw pytania od dołu, dlaczego, po co i tak dalej, i później wkładamy całość. Natomiast ja wszystkim mówię, że ten domek budujemy na górze lodowej problemów, gdzie są problemy takie, które wystają nad wodę, są takie, które są schowane głębiej i to jest jeden z tych elementów, jak poprowadzić projekty, akceptując rzeczywistość, że ona nie jest idealna, ale ciekawe jest to, że wyzwania i problemy w projektach są przewidywalne i są powtarzalne. W 99 mniej więcej procentach wiesz, co ci się przydarzy, jakiego rodzaju problemy możesz napotkać. I ponieważ my je przerabiamy od tysiącleci, nie? No tak, no od tysiącleci. Ja myślę, że jakby tam poszukać gdzieś retrospektyw budowy piramidy, to ktoś tam po prostu by wyciągnął jakieś wnioski. Natomiast zabawa jest taka, że jeżeli wiesz, że są pewne problemy, jest na to sposób rozwiązywania, to ty się możesz na większość z nich przygotować i zostawić sobie energię na te naprawdę nieprzewidziane albo trudne. Więc to jest akceptacja problemów na pewno, pewna dyscyplina też jest potrzebna i systematyczność w tym wszystkim. A prostota służy temu, żeby sobie nagle nie komplikować, że słuchaj, musimy wprowadzić narzędzie, którego nauka nam zajmie 3 miesiące. No błagam, to głupie w ogóle. No tak, tylko gdybyśmy spróbowali nawiązać właśnie do tych problemów, które ty powiedziałeś, możemy przewidzieć. I chciałbym teraz też dać szansę tutaj słuchaczom i słuchaczkom odnalezienia się, że tak powiem, w pewnych scenariuszach, w tych problemach i powiedzieć, o kurczę, to mi też się zdarzyło. Jakie to są takie główne obszary, które ty wskazujesz, które zdarzają się regularnie? Tu nie ma tajemnicy, nie? Tak od góry, jak wypatrzysz na tą górę lodową, co wychodzi ponad, co jest widoczne. To pierwsze to są merytoryczne. Projekty są niepoukładane. Wszyscy mówią, tak, zarządzamy projektami, coś tam robimy, tak, nawet próbowaliśmy harmonogramów, jak pytam, pokaż mi harmonogramy, to jest dużo trudniejsze, nie? Tam, to jednak nie do końca, bo bardzo często jakoś w większości dziedzin wykorzystujemy jakąś szczątkową wiedzę i wydaje się, że to rozumiemy, nie? Jak wchodzimy tam głębiej, słuchajcie, no to harmonogramu nie mamy ustawionego celu projektu, nie wiemy dlaczego my go w ogóle robimy, nie ma, czy karty projektu, cokolwiek, ale bazowa rzecz, nie ma odpowiedzi na te 12 pytań, może ja o nich opowiem, to będzie dla słuchaczy jasne. Pierwsze pytanie odnośnie projektu jest, dlaczego w ogóle to robimy? Co się zadziało takiego, że mamy się nim zająć? Drugie, jaki jest cel i gdzie mamy być na końcu? No i możecie sobie sprawdzić, czy wasze cele po prostu mają jakikolwiek miernik i datę ustawioną, czy to było wrzucone, że zrobimy sobie fajny projekt. To jest fajne, że w pewnych branżach te projekty dzieją się lepiej, typu deweloperka, budowlanka, bo tam są realne terminy, realne pieniądze i tam nie ma za bardzo zabawy, więc naturalnie ten cel wynikający z umowy się pojawia, ale w wielu projektach robionych tak wewnętrznie to jest bardzo rozmyte. Kolejne pytanie, dla kogo to robimy, bo nie jest to w oderwaniu od rzeczywistości i od ludzi, po czym poznamy, że projekt zakończył się sukcesem. Taka baza, nie? I to nie jest tylko wyłącznie cel, ale złapanie oczekiwań poszczególnych ludzi. Co zrobimy, kiedy, za ile? Nasz trójkąt projektowy, kogo potrzebujemy w zespole, kto dopilnuje, co może pójść nie tak, co może szczególnie pomóc, jak pilnować postępów, jak wprowadzać zmiany. Taka baza. Nawet jeżeli ktoś sobie odpowie na to tak naturalnie, to i tak będzie lepiej. Nie? I to jest, jeżeli tego nie ma, to my naprawdę nie mamy o czym rozmawiać. Znaczy możemy sobie rozmawiać, ale będzie mgła, w której się poruszamy. I wiele projektów jest dokładnie w takiej mgle, że nie jesteśmy doprecyzowani, co chcemy osiągnąć, nie porozmawialiśmy o tym. To wcale nie jest takie łatwe, żeby przygotować sobie te założenia projektu. Ja to przerabiam u nas i czasem to jest kilka iteracji, gdzie ty opowiadasz. Ja teoretycznie wymyśliłem ten projekt, przechodzę przez nasze filtry, oprócz 12 pytań kilka dodatkowych i mówię, kurde, no bez sensu jednak to wymyśliłem, trzeba to zrobić jeszcze raz. Na to się nie poświęca czasu, tylko zaczynamy szybko przechodzić do działania. Więc numer 1, udokumentować to, o czym mówimy, bo nawet jak posłuchacie tych 12 pytań, pamiętanie o nich przy włożonych tematach, wszystko w głowie,
Nie do tego zostaliśmy wtworzeni. Więc to jest pierwszy problem. Merytoryka. Po prostu tego nie ma. Drugi poziom to ludzie się nie angażują w projekty. Masz projekt, realizujesz go, ale tak jakby ludzie go olewali i nie chcą się w niego wkręcić. Nie? To jest problem na poziomie celów. Że ty masz cel i się do niego w jakiś sposób zobowiązujesz i realizujesz, ale komuś się nie opłaca pracować w tym projekcie, bo ma inne rzeczy albo inne cele. I to się zdarza częściej niż to się wydaje. Osoby początkujące mają takie, to przecież to jest projekt najważniejszy we wszechświecie, wszyscy powinni się na nim skupić. No proszę ciebie. To jest szczególnie jak przy startupach. Jak opowiem o tym, to na pewno ktoś mi ukradnie ten pomysł i zrobi. Boże, człowieku, najprawdopodobniej ktoś robi już coś innego i na to ma wywalone. Ale to jest mniej więcej ten temat, więc warto sobie zdać sprawę, kogo ja potrzebuję zaangażować do projektu i czy tym ludziom opłaca się brać udział w moim projekcie i mnie w ogóle wspierać. Tu brutalna prawda jest często taka, że się nie opłaca i trzeba w jakiś sposób ludzi ustawić w tej strukturze, nadać sobie moc, żeby działali. Kolejny poziom to jest poziom na poziomie zasad, gdzie ludzie na przykład przychodzą na spotkania, ale nie przygotowani, albo za późno, albo czegoś nie komunikują, etc. No i wydaje się nam, że jak pracujemy z ludźmi, z którymi pracujemy dłużej, to wszyscy mają pewne zasady, które podzielają z nami. To jest nieprawda. To jest, jeżeli masz takie firmy, jak ja pracowałem w korporacji, które cię formatują w pewien konkretny sposób, to dużo zasad jest faktycznie powtarzalnych. Ale ponieważ zarządzanie projektami nie jest taką naturalną dziedziną, którą wszyscy są nauczeni, to trzeba na przykład prosta zasada, żeby był przykład, że jak skończysz swoją pracę w projekcie, to informujesz osobę, która przejmuje tą pracę, że ona jest skończona i gdzie może znaleźć efekty tej pracy. Bo w wielu przypadkach jest tak, że ktoś zrobił, nikomu nie powiedział, tydzień po prostu robota nie zrobiona. Więc Na SharePoincie gdzieś zostało. Gdzieś, albo jakkolwiek. Ty przecież zrobiłem. Dlaczego tak się dzieje? Bo jak normalnie pracujesz z ludźmi na bieżąco, na pracach bieżących, to im przy kawie opowiesz, zrobiłem. Kolejny poziom, więc warto sobie wpisać te zasady i warto w nimi pracować. Tu też kilka głębszych rzeczy wchodzi, ale poziom dalej to jest problem na poziomie wartości. Że ty możesz mieć wartości typu punktualność, dokładność i tak dalej, a pracujesz z menadżerem, który jest nastawiony na szybko, ma być szybko, ma być tanio, nie? I taki częsty konflikt wartości jest na poziomie właśnie inżynierów i menadżerów. Inżynier chce mieć jak najlepiej powkładane, żeby to się nigdy nie przewróciło, a menadżer w tym czasie, w tym budżecie się nie wyrobimy lepiej. Czasem może się okazać, że w zespole też wartości potrafią być różne, że ktoś po prostu, ty zakładasz, że ktoś sobie sam znajdzie pracę, jest odpowiedzialny, jak nie będzie miał roboty, to do ciebie przyjdzie. Słuchaj, ja jeszcze coś potrzebuję, a ktoś tam nie wlecił mi, to mam wolne. Wbrew pozorom to badania pokazują, że ponad 50 osób by nie powiedziało, że ma wolne, bo sobie zoptymalizowało pracę i sobie pracuje gdzieś tam. I wreszcie poziom najniższy to jest system, w którym operujemy. Czyli w jakiej organizacji jesteśmy, czy jest poukładana, czy nie jest poukładana, czy pracujemy z osobowościami, które tlenią sobie planowanie, a może nie do końca. A ponieważ system w większości wypadków jest niedojrzałe. Po prostu pod kątem zarządzania projektami te systemy są niedojrzałe, no to jest bardzo dużo elementów, które sobie trzeba zorganizować samemu. No i idea polega na tym, żeby nie rozwiązać problemów ala Boga w tym złym systemie, tylko co ja mogę zrobić od góry do dołu, żeby poradzić sobie w rzeczywistości. No i te poszczególne problemy tam średnio można założyć, że każdy z nich ma 80% prawdopodobieństwa wystąpienia, że się pojawią, więc jeżeli wchodzisz do projektu, to na pewno się pojawią. Znaczy, no na pewno, tam jak ktoś jest porywtą, to mi wyliczy, że nie do końca, ale możecie sobie policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że się nie pojawi żaden, a jakie jest prawdopodobieństwo, że pojawią się wszystkie. A jakie jest prawdopodobieństwo wśród polskich project managerów i menadżerek, że o tym wiedzą? Przypuszczam, że niskie. Znaczy, bo generalnie znowu, jak mówiłem, to nie jest dziedzina, jestem w moim bąblu tego zarządzania projektami i nachodzi mnie czasem taka myśl, że nie możesz podchodzić do ulepszania świata na zasadzie, wszyscy kochają moją dziedzinę. Podchodzę bardziej na zasadzie, że nikogo zarządzanie projektami nie obchodzi. Ludzi obchodzi to, żeby zrobić swoją robotę, zrobić to w miarę spokojnie i pójść do domu. To jest dosyć sensowne. Nie? To, że mnie to jara, tam zastanawianie się nad detalami, no to jest moje hobby, ale ja muszę znaleźć takie rozwiązanie, które dla ludzi będzie proste. Co więcej, właścicieli firm też zarządzanie projektami nie obchodzi za bardzo. Nie obchodzi, żeby firma mi działała jak w zegarku, albo w miarę jak w zegarku, i żebym miał nad tym kontrolę. Nie? Więc myślę, że bardzo często, ja mam wrażenie po tych 20 latach, że
cały czas o tym samym mówię, ale to ma sens, bo cały czas pojawiają się nowe osoby, które potrzebują tej wiedzy, żeby wejść w ten temat i to się nie skończy. Tak przypuszczam przez dłuższy czas. To, co na pewno ludzie czują, że te problemy tam są, tylko bardzo dużo osób myśli, że z nimi jest coś nie tak, bo im się te problemy przytrafiają. A ja mówię, to niekoniecznie z wami jest nie tak, chociaż może tak być, nie wykluczam. Ale to, że trafiacie na te problemy, to jest dlatego, że zajmujecie się zarządzaniem projektami. Więc zamiast się zastanawiać, jak na te problemy nie napotykać, to jest niemożliwe, to się zastanowić, jak się przygotować na te sytuacje i po prostu mieć procedurę, żeby sobie z tym poradzić. No dobrze, natomiast tutaj z niektórymi gośćmi, których zapraszam do studia, rozmawiamy o takim procesie transformacji też i rozwoju know-how w Polsce w różnych obszarach, czy to produkcji, sprzedaży, można tutaj wymieniać. Jak to wygląda z project managementem z twojej perspektywy? Też masz trochę już lat doświadczeń. Jak widzisz tę ewolucję? Czy ona też tu ma miejsce? Znaczy według mnie na pewno dojrzewamy, bo nawet oglądając, nie wiem, jakiś program rozrywkowy oglądałem i jestem na kierunku na studiach zarządzania projektami. Super. Jak ja się tego uczyłem, 2005 robiłem certyfikat, to ta dziedzina nie istniała za bardzo, nie? Teraz tych kierunków jest coraz więcej. Pojawia się to jako zawód, nadal według mnie niszowy, ale to idzie we właściwą stronę. Jak mówisz tak na poziomie gdzieś globalnym, no to ostatnio ta nasza mapka odnośnie chipów AI-owych. Ostatnio bardzo nośny temat. Jedna mapka, druga mapka, że nie jesteśmy miejscem przeznaczonym do rozwoju AI w ramach Unii Europejskiej. Tak daje trochę do myślenia, bo rozmawiałem z bardzo mądrym znajomym odnośnie takiej strategii na to, gdzie my jesteśmy, że nie mamy niesamowicie dużych zasobów. Teraz technologia też jakoś tam różnie to wygląda, jednocześnie intelektualne zasoby mamy i fajnym podejściem jest, bo tworzenie innowacji jest drogie, nie? Ale na zasadzie reuse, czyli używajmy to, co już mamy w jakiś kreatywny sposób. I absorpcja. Drugie, reapply, używajmy czegoś, co było w innym miejscu szukając. Trzeci element, który do tego bym dodał, to jest remaster. Weźmy stare kompetencje, które można było użyć jeszcze raz. Ja uważam, że my mamy w naszej perspektywy pod kątem takiego podejścia do zarządzania projektami, no to jak kiedyś był stereotyp, tak, że my strasznie dużo pijemy, etc. Ja wiem, że to się po prostu totalnie zmieniło, nie? Jak popatrzysz sobie kiedyś, jak wesela wyglądały, jak teraz wyglądają, to jest ogromna zmiana. I to też jest ogromna zmiana, początek lat 90., na jakim poziomie dojrzałości my byliśmy, jeżeli chodzi o zarządzanie i cokolwiek, a gdzie jesteśmy teraz. Mamy wykształconych, przygotowanych ludzi. I dodatkowo mamy faktycznie awersję na procedury i tak dalej. Te procedury nas więżą, ale mamy niesamowitą zdolność do kombinowania i rozwiązywania problemów, na które inni by nie wpadli. Więc myślę, że to tak budowanie takiej właściwej strategii, trochę bardziej partyzanckiej, wykorzystujmy ile się da, nie? To przy okazji jest i ekologiczna, i przy okazji jest sensowna, i przy okazji podłączenia tej naszej kreatywności to może być ten kierunek dla nas. Więc według mnie idzie to w mega fajną stronę. Coraz więcej osób jest tym zainteresowanych, coraz bardziej dojrzale to wygląda. Konferencje są coraz lepsze, więc myślę, że nie ma problemu, żebyśmy byli w stanie powiedzieć, że okej, dobra, w Polski przychodzą fajne rozwiązania project managementowe, które można eksportować gdzieś dalej. Albo na mapce ustawimy, że do Stanów nie pójdą. Tak, w ramach rewanżu. Zobaczymy, kto przetrwa dłużej. Nie dostaniecie Zobaczymy, tego. kto przetrwa dłużej. Tak, natomiast też nawet z perspektywy tutaj Redegate jestem w stanie to 100% potwierdzić, że tak nawet uknęliśmy sobie taką tezę, że mamy do czynienia z pierwszym, może z półtora pokolenia menadżerek i menadżerów, którzy nie tyle nawet co nie odbiegają, jeżeli chodzi o standardy, jakość pracy i know-how od zachodnich odpowiedników, co bardzo często, i to widzimy na projektach, które wspólnie z nimi realizujemy, że są nawet lepsi, tak, niż gdzieś odpowiednicy na tych pozycjach. Ale cieszę się, że wspomniałeś o tym aspekcie AI. On troszeczkę wyszedł właśnie w kontekście tych takich już niesławnych map, które ostatnio są bardzo popularne. Natomiast te AI puka również coraz mocniej właśnie w tym aspekcie project managementu. Ty też działasz bardzo aktywnie w zakresie popularyzacji AI i aplikowania AI, jeżeli chodzi o project management. No to co można z twojej perspektywy takie
pierwsze tematy do zautomatyzowania dzięki AI w ramach PM? Bardzo dużo. Ja założyłem 2-3 lata temu, gdzieś jeszcze, zanim jeszcze czat był tak modny, że AI zastąpi kierownika projektu. Przyjąłem założenie, AI zastępuje kierownika projektu, nie będziemy potrzebować tej roli i w takim razie udowodnię, że to się da zrobić. Według mnie to jest jedyna bezpieczna teza, według której warto żyć i stwierdziliśmy, no dobra, sprawdźmy. No na początku to było dużo teoretycznych tematów, natomiast tak, to na pewno robimy. Ja na co dzień sobie buduję, to jest mój pomysł na ten rok, budowy takiego egzoszkieletu, ile rzeczy się da zautomatyzować wokół mnie, to postaram się, korzystając z różnych narzędzi, to zrobić. No i rzeczy choćby proste, nie? Typu prowadzenie spotkań, podsumowanie tego wszystkiego, przełożenie na zadania. To niekoniecznie jest robota project managera, bo statystyka jest przerażająca. 37% roboty menadżerów to jest administracja. To jest straszne. 2 dni w tygodniu, robimy robotę. No nie, to nie jest menadżerska, nie jest przywódcza, nie jest taka, żeby w ogóle sobie w tym ogarnąć. Jeszcze dużo kierowników projektów, jak prowadzi te spotkania, musi je prowadzić, podsumować notatki, rozdzielić zadania, sprawdzić, czy to w ogóle zadziałało. To jest mega obciążenie myślowe. Ale weźmy pierwszy use case, spotkania. Podsumowanie spotkań. Narzędzi do nagrywania jest multum. Narzędzi do transkrypcji też dużo. My korzystamy z TurboScribe'a, testujemy sobie teraz Firefly'a. Firefly świetnie, bardzo dobrze to robi. Masz podsumowanie spotkania zaraz po, jest wszystko gotowe, można to od razu wysłać, albo co lepsze, przerzucić sobie od razu na jakiś plik, który da się zaimportować w formie zadań do jakiegokolwiek narzędzia. Właśnie oszczędziliśmy bardzo dużo czasu. No teraz tak, no dobra, to nie zastępuje kierownika projektu. No nie zastępuje kierownika projektu, zastępuje tego asystenta projektu, którego możemy sobie dostać, nie? Znaczy, jeżeli ktoś do tej pory był kierownikiem projektu na zasadzie forward managementu, to właśnie został zastąpiony. Jesteś tam zbędny, nie? Jeżeli nie wziąłeś do tego spotkania nic więcej oprócz to dziękujemy bardzo za współpracę. Druga bardzo ważna rzecz to jest rozpoczynanie projektów i to jest włożony proces, bo teoretycznie wynikiem jest karta projektu, gdzie odpowiadasz na te pytania, ale żeby sensem odpowiedzieć na te pytania, to musi się zadziać jakiś proces myślowy. Ten proces myślowy jest na tyle włożony, że dużo osób na koniec jak go popełnia i próbuje udokumentować, to on jest dosyć pławki. Ja z tego korzystam w ten sposób, że odpalam sobie albo czata GPT, albo wolę TurboScribe'a, bo ma dużo lepszy sposób rozpoznawania i jadę przez wszystkie pytania, jadę przez moje założenia strategiczne, które mamy, sprawdzam jak to się łączy z wartościami, jak się łączy z pozostałymi inicjatywami, po prostu wywalam z głowy całą moją opowieść, jak ja sobie wyobrażam tą inicjatywę, wrzucam sobie do czata i czat przechodząc przez ten nasz proces przez 12 pytań, zbiera mi to wszystko w całość. Ja to wysyłam do zespołu, popatrzcie, co tutaj wymyśliłem. Jestem sobie w stanie to przeczytać i pierwszy raz zobaczyć samemu całość. Gdybym miał to pisać ręcznie, zajęłoby to strasznie dużo. Tak, jesteś w stanie chodząc, biegając, albo po prostu jadąc samochodem, nagrywasz to na dyktafonie, wrzucasz, masz wynik. No i teraz tak, to jest baza, na której możesz pracować. Drugi element, który można do tego dodać, to jest popatrzeć na rzeczy, o których ty sobie nie pomyślisz. Więc wrzucasz bazowe założenia projektu w czata, w Claude'a, w jakikolwiek systemów. My na czacie GPT mocno pracujemy. Teraz Claude'a też używam coraz częściej, ale to ze względu na inne tematy. I opisz mi projekt. Na podstawie kilku zdań jest w stanie wygenerować dużo lepszy opis projektu, jeżeli mam dobrze ustawiony tam proces promptowania, niż grupa szkoleniowa, która mi tworzy to przez dzień. Więc znowu, żeby wytworzyć kartę projektu dobrej jakości, to jest w tydzień pracy kierownika projektu. Żeby mieć pierwszą bazę do krytyki, taką dosyć solidną, jesteś w stanie zrobić to w ciągu dnia, właśnie korzystając z narzędzi, które są dostępne i procesu podpiętego pod LLM. I to jest rzecz, która zmienia dużo. A kolejną rzecz, którą można zrobić, bo to też ze studentami na FGH-u działaliśmy, powiedziałem im, słuchajcie, teraz wymyślicie pomysł na biznes, ten pomysł na biznes zaraz zrobimy tego presentation deck, żeby opowiedzieć, jak to wygląda, a później jeszcze sobie to zaplanujemy i zobaczycie, że to się da się zaplanować. Część osób niemożliwe. Później się okazało, że mamy prezentacje wygenerowane w minuty i wyglądające jakby działały super, przerzucone to na proces, wrzucone do narzędzia.
więc czy zastąpi tych, którzy się zajmowali asystenturą, nie? Natomiast z perspektywy zmieni poziom, już zmienia. Według mnie to po prostu zmienia to maksymalnie na zasadzie takiej, że ty rozumiesz wyzwanie biznesowe i jesteś w stanie je opakować. Jak ja to mówię, to myślę, kurde, science fiction, bo jak o tym myślałem 3 lata temu, że to okej, fajnie jakby tak działało. To kurczę, po prostu już jest, nie? Jeszcze część osób, ale jakiej jakości to jest? No da się po prostu to zrobić, żeby to było dobrej jakości, żeby był fat poszczególnych osób i wtedy prędkość i jakość rozpoczynanych projektów niesamowicie rośnie, nie? Więc znowu patrząc sobie na to, olewając te chipy, nie? Miejmy dostęp do czata GPT, ale używajmy go, żeby szybciej wystartować inicjatywy. Czy pod kątem podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem? No to ja sobie wyobrażam taki scenariusz. Ciekawe, czy nam się uda to zrobić w tym roku, że jeżeli masz wrzucone dane do systemu, do Asany albo gdzieś, no to przeskanowanie tego, jaki jest status projektu, kto to miał zrobić i wysłanie do ludzi maila albo zadzwonienie, słuchaj, jak ci tam idzie, opowiedz mi, dziękuję bardzo i wrzucenie tego w taki cały raport, żeby nie robić tego samemu, też jest chyba wykonalne. O, to właśnie, to sobie wrzucimy do zautomatyzowania. Wyobrażam sobie, że nawet o zgrozo jest możliwość zaciągnięcia jakichś danych historycznych na temat tego, kto się wyrabia, kto się nie wyrabia, kto z jakim tempem pracuje, żeby też karmić prompty w tym kontekście. Ale przecież to masz, nie? Generalnie po prostu jest tak. W większości wypadków, żeby wykonać w tym momencie pracę, ty masz zadanie i żeby wykonać to zadanie, musisz się zalogować w jakichś systemach, przynajmniej się tam pojawić. No jeżeli masz zadanie i ktoś się tam nie pojawia w tym systemie, jest spora szansa, że nikt nie robi w tym kierunku, nie? I to jest jeden z takich elementów, który ci wcześniej odświeży. Gościu tam w ogóle nie wajrzał. Jest spora szansa, że totalnie to wlał. Słuchaj, sprawdź, gdzie w ogóle jesteśmy. A ponieważ znowu to zajmowało strasznie dużo czasu, zajmuje ludziom strasznie dużo czasu w orientowaniu się, gdzie my w ogóle, kurde, jesteśmy, no to da się to zrobić tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, pod warunkiem, że sobie jakoś to poukładamy. No i to trochę tłumaczy, dlaczego im dłużej będzie we mgle, tym trudniej będzie to wdrożyć. Natomiast ja tu jestem zafascynowany tym, czy będzie podejmować decyzję za nas. W przypadku niektórych zdecydowanie, bo te decyzje nic nie wnoszą. Może nawet i lepiej, żeby nawet lepiej. Szczerze mówiąc tak, bo ja miałem taki dylemat i to jest śmieszne, bo to oprócz AI zainteresowało mnie, jak nasze mózgi działają, ale na początku roku dostałem 12 rekomendacji książek do przeczytania. I to od osób, które poprosiłem, którym ufam, że wiem, że książki są dobre i siedzę taki, od której zacząć. Wrzuciłem do czata, od której zacząć. Wypisał mi, dziękuję. Właśnie rozwiązał mi problem i to śmiesznie brzmi, ale czasem tak mamy, nie? Nie wiesz, w którą stronę zrobić. Dostajesz rozwiązanie, to jest tak samo dobre, jak każde inne, bo nie ma większego znaczenia, od której zacznę, ale jako ludzie my sobie czasem włączamy takie analyzis, paralyzis. I tutaj w tym szczególnie czaty, klody bardzo, bardzo pomagają, żeby sobie z tego wyjść. Dobrze, no to powiedziałeś o śmiałej tezie, że project managerowie za chwilę będą zastąpieni przez AI. Czyli co, nadchodzi czas PM agent, tak? Widzisz w tym skalowalność, jeżeli chodzi o zatrudnianie PM agentów takich opartych o AI, które, że tak powiem, no, równolegle będą obsługiwały setki projektów? Wiesz co, to jest jak najbardziej według mnie możliwe. Ja nie widzę tego na zasadzie zastąpienia całkiem. Zmienia się rola, nie? Że bardziej na zasadzie project lidera, bo jest jedno, po prostu to jest kwestia, no nadal się niestety będziemy zmagać z zasobem białkowym, jakby na to nie patrzeć. Drugie, też na dniach OpenAI mówi, ChatGPT nauczył się wszystkiego, absolutnie się nauczył wszystkiego. Tak, czytałem. Tak. Zapchali sobie serwery i teraz mają wyzwanie, czego go oduczyć, żeby to miało ręce i nogi, ale to możemy zostawić. Natomiast dla niektórych ta informacja oznacza, że AGI, generalna sztuczna inteligencja, będzie dostępna szybciej. Dla mnie to oznacza, że ten temat się oddala, bo ja to widzę w ten sposób. Ta wizja egzoszkieletu, nie? Jak sobie wyobrazisz z filmu science fiction, jest ten wewnętrzny szkielet, który daje ci niesamowite możliwości, ale ty w środku musisz być. I od operatora zależy też, w jaki sposób to zadziała. Ja to widzę w tą stronę. To, co jest potrzebne, to jest właśnie kwestia, jak to połączyć z ludźmi, jak to połączyć z biznesem, wiem, jakie narzędzia mam do dyspozycji i jak ich użyć, żeby osiągnąć właściwy cel.
To jest w ogóle wizja mojego zespołu. Mały zespół, ale mocno obudowany właśnie taką technologią, która nas wspiera. Więc ja widzę w kierunku project leadershipu bardziej pracy z biznesem, faktycznie o biznesie, a nie robienia tego, do czego była konieczność, w ogóle popychania tego całego mechanizmu, żeby w jakiś sposób coś z tego powstało, nie? Bo do tego często spotyka się, wprowadza się praca. I ja widzę to, że ta robota też powinna być coraz bardziej konkretna, coraz mniej takiego gadania typu jesteśmy agile, servant leadership i tak dalej. Fokus, wyzwanie biznesowe. No tak, no bo inaczej... Jest do zawiezienia. Po to ci ten kierownik projektu, po prostu tam, żeby ćwiczył facylitację z zespołem, czy coś innego. No, albo robisz, albo nie robisz. Tak jak kiedyś, no nie, analogia jest podobna. Nie ma raczej chociaż nie. Są kierownicy projektów z notatnikami, a nie z komputerami. Cofam to, co powiedziałem. Nie? Więc może to zajmie trochę dłużej, ale wydaje mi się, że będzie rozwarstwienie. Będą ludzie, którzy będą hiperproduktywni, korzystając z tych narzędzi, które są dostępne. I są ludzie, którzy po prostu będą wadrodzy, bo będą opierać na swojej pracy. Mhm. Dobrze, no, słuchają nas menadżerowie wysokiego szczebla, również w firmach może, które nie są korporacjami, które mają też mniejsze zasoby, żeby mieć wyodrębnioną funkcję project managera czy menadżerki w ramach organizacji. To od czego oni mogą zacząć, żeby troszeczkę zainspirować ten proces wewnętrzny w kontekście oswajania tego wątku AI, jeżeli chodzi o ten aspekt project managementu. Od czego zacząć, co ty byś sugerował, gdzie jest taki soft start do wykonania, żeby też nie spalić tego tematu i nie przerazić ludzi? No, znaczy to trzeba było zacząć od początku, nie? Najpierw process, później narzędzia, bo jak nie rozumiesz procesu, jeżeli automatyzujesz pierdolnik, to będziesz mieć zautomatyzowany pierdolnik. Shit in, shit out, tak. Albo tu jest dużo bardziej produktywnie i efektywnie, więcej tego powstaje, musisz sobie w tym poradzić. Więc pierwsza kwestia to niewyodrębnianie ról kierowników projektów wcale nie jest takie głupie, bo dla mnie rola kierownika projektu, po pierwsze to jest kompetencja. I tak jak w różnych obszarach masz kompetencje, czy jakieś menadżerskie, przywódcze, etc., dopiero jak ci organizacja rośnie, zaczynasz tworzyć strukturę, dobra, temu dajemy rolę menadżera na 100%, bo inaczej nie da się tego ogarnąć. Teraz menadżerowie muszą mieć swojego menadżera, bo to urosło za bardzo. Więc pierwsze to jest kwestia na postawienie na kompetencje i wybrania ludzi, którzy przejawiają talent do organizacji i chęć pracy na tym. Bo to jest talent. Ilość osób, które są w stanie przetworzyć dużo informacji naraz, coś z tego sensownego włożyć i skoordynować pracę iluś osób, to nie jest powszechna. Rzuć kamieniem, nie trafisz takiej osoby. Nie? Więc po pierwsze wyłapałbym te osoby, po drugie, dobrze, to w takim razie wrzućmy do tych ludzi coś, co będzie ponadczasowe. Ja tutaj obiektywnie, nieobiektywnie, to ja zapraszam do nas do 12 pytań. Jest książka Zarządzanie projektami krok po kroku, którą też napisałem i po kilkunastu latach ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, ja się w tej książce uczyłem zarządzania projektami, nie? Więc tutaj zrobiłem dobrą robotę, natomiast niezależnie czy z nami, czy gdzieś dookoła, wybranie tych osób i zainwestowanie w nich, żeby te osoby się rozwijały i były takim warzewiem organizacji, tworzenia wewnętrznego modelu. Jak to będzie dojrzewało dalej, no to trzeba przeszkolić osoby wokół, które dostaną wiedzę, czym jest zarządzanie projektami. Bo tak jak w każdej dziedzinie, jak ludziom się wydaje, że wiedzą, o czym mówimy, natomiast jedna bazowa rzecz, gdzie byśmy nie trafili, to jest pytanie, co to jest projekt. I to jest takie super pytanie, bo to można ciągnąć w nieskończoność, bo odpowiedź jest bardzo kontekstowa, zależy od organizacji i tak dalej i nie ma ogólnej definicji, którą bierzesz i używasz, bo ona jest bardzo ogólna, tylko żeby była praktyczna, no to musi być w konkretnym kontekście. Czyli wybieramy konkretne osoby, zaczynamy w nie inwestować, inwestujemy w nie w taki sposób, żeby te osoby były partnerem dla zarządów. One mają dostarczać wiedzę, gdzie idziemy, w którą stronę idziemy i jednocześnie mieć w sobie tyle odwagi, żeby móc w stanie powiedzieć zarządowi, słuchajcie, tak sobie robicie krzywdę, proponuję zrobić to w inny sposób. I później nauczenie ludzi, którzy będą współpracować z nimi, czym to zarządzanie projektami jest, jak te grupy zaczynają rosnąć, no powstaje taka funkcja bardziej PMO, że warto tą kompetencję potraktować poważnie. Szczególnie to dotyczy firm, które żyją z projektów. Właśnie deweloperka, budowlanka albo firmy, które dostarczają jakieś włożone produkty przemysłowe albo jakieś części maszyn, gdzie trzeba
to wdrożyć, faktycznie ułożyć w świecie fizycznym, no to w tego żyją, w tego zarabiają, więc usprawnianie tego procesu, który jest oparty o podejście projektowe, absolutnie ma sens, bo tam są pieniądze, tam są oszczędności, szczególnie w czasie, który w nadchodzi. Odkryłem, że IT ma trochę inne podejście do tego, ale to zostawmy, bo zaraz sobie wrogów narobię. Nie, więc ja od tego bym zaczął. Wyłapanie tych osób, inwestowanie w nich, dawanie im wiedzy, żeby byli bardziej świadomi, uświadamianie organizacji, ale na koniec, no nie bez powodu, wygląda tak, że masz zwykłych żołnierzy i masz tych elitarnych project managerów, którzy wchodzą w robienie projektów i elitarnych pod kątem wiedzy i niekoniecznie butlowatości, nie? Że wiedzą, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób to powkładać, bo jak myślimy o project managerach, to muszę to dodać dla całości, mamy koordynatorów, czyli dostaję poukładany temat, dowiozę, powkładam, ludzi się zadzieje. Drugi menadżerów, którzy zaczynają myśleć bardziej na zasadzie ryzyka, trochę szerszej perspektywy raportowania i trzeci liderów, którzy powkładają ten cały projekt, pogadają z zarządem, zorganizują zespół, perspektywa biznesowa, tak. Motywują i biznesowa, ale też wyższy poziom działania. No i zawsze to jest piramidka, nie? Masz więcej tych na dole, mniej na górze, więc jeżeli sobie robisz koordynatorów, ktoś rokuje, żeby być menadżerem, zainwestuj w niego. Jeżeli rokuje, żeby być liderem, masz tego lidera, który wysyłasz w konkretne miejsca i on pomaga to rozwiązać. I to jest sensowny sposób na wykorzystanie naszych zasobów, to o czym mówiliśmy, nie? Selekcja ludzi do konkretnych zadań, a później inwestowanie w nich na maksa. Tak jak model sił specjalnych jest dokładnie taki. Selekcjonujesz ostro, ale później w tych ludzi pompujesz tyle, że masz po prostu elitarne wojsko do rozwiązywania pewnych tematów i warto to zrobić. Nie inwestujesz we wszystkich, sprawdzasz komu zadziałało, bo to jest bez sensu, tylko brutalna selekcja, ci najlepsi dostają więcej inwestycji i to się opłaca. I tutaj jest a propos tego pompowania, o którym właśnie powiedziałeś, chciałbym nawiązać do jednego wątku, o którym też mówi się dość często, albo coraz częściej podnosi się tę kwestię, czyli też zdrowia mentalnego, powiedziałbym szerzej, project managerów czy menadżerek, które mają pod sobą duże budżety, wielkoskalowe projekty. Dzisiaj nawet przed samą rozmową wspominaliśmy o tym, że mieliśmy troszeczkę dzisiaj stresów, ty inne, ja inne, natomiast ten kortyzol trzeba przepalić, tak jak powiedziałeś wcześniej. Jakie są twoje patenty jako osoba, która tych projektów już przerobiła dziesiątki, jak nie setki, jak nie tysiące, na to, żeby sobie z tą presją poradzić? No bo też to pompowanie, o którym mówisz, gdzieś tam się to odkłada, koniec końców. Znaczy, na różne sposoby. Zajęło mi bardzo długo dotarcie do złapania takiego modelu, że masz piątek, godzina 16:30. Jest jakiś pożar w firmie, nie? W twojej firmie. No i pożar jest u ciebie w firmie i tak dalej. Nauczyłem się w pewnym momencie, zaczynam układać moje klocki Lego, zajmę się gaszeniem pożaru od 9:00, bo to jest część roboty, ale to naprawdę po prostu musiałem przejść przez przeładowanie siebie, żeby stwierdzić, że jeżeli nie zadbam o siebie, jeżeli nie znajdę sposobu na odcięcie, nie znajdę czegoś, co jest w 100% moje i jest ważne, to nie zadziała. Więc tak moje podejście, nie? Albo sposób dojścia do tego, żeby sobie zrobić całkiem odcięcie od firmy, no to faktycznie tu przegiąłem. Ja żyłem firmą dosyć mocno, w pewnym momencie stwierdziłem, kurde, mam dosyć, jak się nauczyłem, mogę mieć na to faktycznie wywalone, w danym momencie to się nie zawali i dużo lepiej działa, jak ja się wyśpię przez ten weekend i odpocznę i nie będę o tym działał, bo w poniedziałek przychodzę na świeżo. Stwierdziłem, no dobra, to faktycznie ma sens. Wróciłem do medytacji. Znaczy generalnie to być może to nie jest hobby albo rozwiązanie dla wszystkich, chociaż wydaje mi się, że jest, tylko ludzie sobie mamy taki stereotyp, że ja nie potrafię wysiedzieć w pokoju i nie myśleć o niczym. No właśnie zabawa polega na tym, że to nie na tym polega, właśnie siadasz i próbujesz to uspokoić, tych myśli jest gdzieś tam multum, ale jak popracujesz trochę z oddechem, to faktycznie zaczyna to działać lepiej i funkcjonuje, tak jak przy nurkowaniu. Na początku, jak próbujesz to pierwszy raz, jest trochę paniki, ale później automatycznie ze względu na to, co robisz i tam pracujesz oddechem, to zaczynasz się uspokajać. Więc ja to polecam przynajmniej do spróbowania. Miałem różne podejścia, do tego wróciłem. To, co działa na pewno, kiedyś usłyszałem codziennie, człowiek powinien sobie pół godziny przepalić kortyzol, czyli efektywność, jakaś aktywność fizyczna, taka minimum pół godziny, żeby wejść na te 130 tętna. Ja się nie trzymam tego w 130. Pół godziny
Bieżnia, w tym momencie mam blokadę na bieganie, sobie po prostu chodzę, ale tam pod górkę, etc. intensywnie. Jak się wpocisz przez pół godziny, to chcesz czy nie, po prostu sobie odpoczniesz. Dokładnie wczoraj tak miałem, po prostu na totalnym wkurzeniu mówię, dobra, słuchaj, nie mogę poprowadzić tego spotkania, przełóżmy to na jutro, ja muszę przepalić kortywol. Wracałem na tą bieżnię, odpaliłem sobie Halo, bo akurat teraz oglądam. Super. Biologia zadziała, po prostu cię uspokoi, nie? I to jest to, co mi pomaga, no oprócz pracy mam moje strzelanie, to strzelectwo dynamiczne całkiem nieźle mi tam idzie i walczę zazwyczaj o podium. Pozwala mi się skupić, oderwać od rzeczywistości. Ostatnio kryzys wieku średniego, więc stwierdziłem, wchodzę w motocykle, nie walczę w nim i uwielbiam jeździć. No i w tych rzeczach, jak wspomniałem, klocki Lego, ostatnio odkryłem takie puzzle 3D, takie metalowe. Aha, One wymagają mega cierpliwości. W życiu siebie bym o to nie podejrzewał. One są proste, ale widzę, że uczę się powoli tego. Siedzisz i cię interesuje tylko, czy dopasują się do siebie te elementy i czy na koniec to będzie fajnie wyglądało i dlaczego zostawiłeś odcisk palca błyszczącym i jak to wytrzeć. I to sprawia, że jak na tym się skupiasz, to musisz się oderwać od reszty, nie? Więc to też chyba wokół takich tematów medytacyjnych. Myślę, że to jest to, ale najważniejszy to jest ten kawałek, nie przeskoczymy tego, że jesteśmy ludźmi, nie? Jest biologia, ta aktywność fizyczna jest ważna. Jesteśmy ludźmi, więc bycie w ludźmi też bardzo pomaga. Ja jestem introwertykiem, przynajmniej tak mi się wydawało, a widzę, że jak w ludźmi, jeżeli social media nie są social, jak tam nie gadasz w ludźmi, no to zapadasz się tak w siebie momentami, więc ludzie na pewno pomagają, różnorodna aktywność, stwierdzenie, że okej, praca jest bardzo ważna, moja firma jest bardzo ważna, ale są inne też bardzo ważne rzeczy. Nie? Tak pytałem o te wskazówki, dzięki za nie też biorę coś dla siebie z nich, szczególnie te klocki mnie zaintrygowały. Ja też gdzieś staram się pracować nad takim balansem, natomiast nie wiem, czy jest się w stanie dojść do tego typu wniosków bez wywrócenia się wcześniej. No to jest w ogóle, właśnie nie wiem. Tak, ja sobie zadaję to samo pytanie. Wydaje mi się, że to jest ciężkie, nie? Bo to też trochę inaczej wygląda z perspektywy wieku, nie? Że do pewnego momentu jesteś w stanie jechać na jakichś tam rezerwach, zasobach regeneracyjnych organizmu i to nawet tego nie zauważysz, nie? Więc nie czujesz problemu. Dopiero jeżeli się okaże, że coś jest nie tak. Ja obudziłem się którejś nocy, kurde, nie jestem w stanie się podnieść, bo kolano mnie boli, jak nie wiem. Ja mówię, kurde, jakby mi się zdarzyło to przed zawodami, no to w takim razie mam parę miesięcy w plecy, więc stwierdziłem, dobra, to usłuchałem żony, robimy sobie badania, robimy sobie przegląd, bo potrzebuję, żeby działał, więc myślę, że tak. 15 lat temu bym stwierdził, jestem niezniszczalny, nie? Stwierdziłem, no dobra, może nadal jestem niezniszczalny, ale da się mnie trochę podrapać, to może spróbujmy, żeby dłużej to jakoś działało. Ja nie jestem przekonany, znaczy tak na zasadzie, miałem różne podejścia, ja najczęściej mam takie wrywy, że mocno się wkręcam, być może inni też, podzielę się moją historią najprościej, nie? Że jak się wkręcałem po prostu w siłownię albo w bieganie, to zaraz 5 kilometrów fajnie, dycha, półmaraton, maraton, triatlon, nie? Do zajechania, więc to jest moje ograniczenie. Stwierdziłem teraz, dobra, nie zajeżdżam się, sport jest element, nie jestem zawodowym sportowcem. Można coś robić po prostu. Nie mam tyle czasu, robić po prostu i to też w granicy, dobra, jestem normalnym człowiekiem, sport jest naturalną częścią, na którą trzeba mieć czas, tylko nie ma się co, warto poszukać czegoś, co mi się w miarę podoba i jest fajne i znaleźć w tym coś dla siebie, nie? Na koniec wracam do takich rzeczy powtarzalnych. Ja chyba jestem taką osobą, że ja muszę po prostu walnąć w ścianę i musi do mnie dotrzeć, bo uczenie się tak na zasadzie słuchania, że ktoś powiedział, zwróć na to uwagę, to mi chyba przychodzi trudniej. Chociaż kilka rzeczy w życiu zrobiłem tak, że posłuchałem mądrych i pewnie nie wpakowałem się w dużo problemów. Natomiast też nie mam odpowiedzi. Chociaż nie ukrywam, że personalnie bardzo identyfikuję się z tym twoim walnięciem w ścianę, jeżeli chodzi o zmianę podejścia. Na pewno udało mi się przed zawałem, przynajmniej jeszcze do teraz. Nie możemy sprawdzić po jakiś czas, więc też się cieszę, bo ludzie w moim wieku absolutnie też potrafią się zajechać. To prawda. Mariuszu, dzięki za rozmowę. Już też nie ukrywam, że musimy gdzieś tam iść w kierunku końca tej naszej dzisiejszej dyskusji.
Ale jeszcze muszę zapytać i poprosić cię o jedno zdanie. Biorąc pod uwagę twoje doświadczenia, ilość książek, którą przeczytałeś, ilość projektów, które przerobiłeś, doświadczeń, które wyrobiłeś, też ostatnich rozwiązań technologicznych, które rozwijasz z zespołem. Gdybyś miał taką jedną myśl do przekazania decision makerom, którą oni mogą wyciągnąć z tej rozmowy w kontekście zarządzania projektami, czy w swoim zespole, czy też rozwoju swojej kariery, może jako project manager, freelancer docelowo, to za co się zabrać, co zrobić, żeby taki pierwszy krok ku profesjonalizacji postawić? To jest pytanie i odpowiedź obarczona dosyć dużą odpowiedzialnością, nie? Jak powiem, nie przekomplikowywuj, no to nie daje jakiejś tam konkretnej odpowiedzi. Bym powiedział tak, jeżeli masz pytanie w głowie i nie masz na nie odpowiedzi, to je zadaj i niech ono po prostu wypłynie. Bo wtedy albo się zorientujemy, że mamy odpowiedź, albo właśnie widzimy, że mamy lukę. Więc jakbym się miał skupić na czymś, żeby nie zostawiać niezadanych pytań, jeżeli one się już pojawiły. To myślę, że to byłby dobry nawyk, tak. Komunikacja. Komunikacja to w kolei jest taki straszny agregat, nie? Więc tu staram się do czegoś, żeby dać coś praktycznego, nie? Jeżeli masz w głowie, kurde, ja tego nie do końca rozumiem, o co chodzi, czy to jest na pewno okej, to jeżeli tego nie zadasz, ja usłyszałem, że jeżeli pytasz, to wstydzisz się raz. Jeżeli nie wiesz, wstydzisz się całe życie. I w projektach dokładnie tak jest. Bardzo dużo osób nie zadaje pytań, a w tych pytaniach kryją się właśnie ryzyka, problemy, wyzwania, nieporozumienia i tak dalej. Nie? Komunikacja to moglibyśmy kilka różnych spotkań zrobić na ten temat. Nie lubię tego określenia, że lepiej się komunikujmy, bo to nic nie mówi. Ale taki nawyk. Masz pytanie, to sobie przynajmniej je zapisz i doszukaj później, a idealnie jeżeli masz pytanie na spotkaniu, to ono powinno paść. Dzięki. Ja dzisiaj kilka pytań zadałem. Dziękuję serdecznie za inspirującą rozmowę i też życzę wam powodzenia z waszymi projektami w kontekście różnych. Czy jesteście w FMCG, w retailu, czy to są dużo skalowe projekty, czy małe. Myślę, że warto czerpać inspirację też z twoich doświadczeń, Mariuszu. Gdzie można ciebie znaleźć? Jeżeli ktoś ciebie jeszcze nie zna, to gdzie ciebie znajdzie? Ja zapraszam na kanał YouTube'owy Zarządzanie projektami Mariusz Kapufta, na LinkedIna, na stronę 12pytań.pl. Tam można dołączyć też do newslettera i poznać metodę 12 pytań też, także tam zapraszam. Więc jak się wam podobało, ja dziękuję. Jak się wam podobało, polecajcie przyjaciołom. Jak nie, polecajcie wrogom. Wszyscy będą zadowoleni wtedy. Dziękuję bardzo. Waszym gościem i moim też był Mariusz Kapusta. Dzięki, Mariusz. Dzięki, do zobaczenia.